Sezon na morsowanie rozpoczęty, więc chcieliśmy Wam przedstawić kolejnego Golasa, czyli Naked Bike z rodziny Kawasaki. Lubiany przez osoby początkujące oraz przez instruktorów nauki jazdy. Przez Wami Kawasaki Z650. Kawasaki. Słuchajcie, ten model ma swoją historię dość już rozbudowaną, mianowicie początkowo nazywał się on ER6N, czyli Naked, też dwucylindrowy i też ten zamysł tego motocykla był bardzo podobny, czyli dwucylindrowa rzędówka, która ma być fajnym motocyklem na początek, fajnym motocyklem do miasta. Kawasaki w 2017 roku dość mocno odchudziła tę konstrukcję, zrzuciła prawie 20 kg, spowodując, że ten motocykl okazał się jednym z najlżejszych w swojej klasie. No i w 2017 roku wypuścili bardzo zbliżoną konstrukcję o takim samym silniku, o tej samej ramie. W 2020 roku wypuścili taką linię, jak mamy tutaj przed Wami, czyli ta lampa LEDowa, ten kształt, ten design praktycznie od 5 lat jest taki sam. Natomiast ciekawostka, to jest model 2026, ale w 2026 roku, już pewnie wszyscy to widzieliście, Kawasaki wprowadza równolegle model Z650S, który będzie tak jakby poliftową wersją tego motocykla, ale w 2026 roku równolegle będą sprzedawane ta wersja i konkretnie i tylko i wyłącznie w tym kolorze białym oraz ten nowy model. A więc przechodzimy do prezentacji tego oto pięknego motocykla. Jeżeli chodzi o serducho, no to oczywiście kawasakowski znany i lubiany silnik 650, 2 cylindry w rzędzie. Od 2017 roku, kiedy te wszystkie zmiany związane z Euro się pojawiły, silnik troszeczkę osłabł, ponieważ z 72 koni mechanicznych z ER6N pojawiło się 68 koni mechanicznych i do tej pory jest kontynuowane Euro 5+. Na szczęście nie skastrowało, dalej mamy 68 koni mechanicznych i 64 Nm momentu obrotowego. Więc jest to przyzwoicie do użytku codziennego, do użytku w mieście, do użytku dla osób początkujących. Tak jak wspomniałem na początku, jest to maszyna, która w wielu miastach w Polsce jest wykorzystywana do egzaminów na prawo jazdy kategorii A2 czy kategorii A. I ten motocykl jest uwielbiany przez instruktorów nauki jazdy, ponieważ jakość Kawasaki powoduje, że ten motocykl jest bardzo wytrzymały. Maszyna, która nie wymaga jakiegoś serwisowego, dużego nakładu. Wymieniamy olej, sprawdzamy filtr powietrza, tak naprawdę dbamy o podstawową eksploatację i ten motocykl kręci nam dziesiątki tysięcy kilometrów bez większych usterek i za to kochają go użytkownicy, szczególnie użytkownicy tacy, którzy na tym motocyklu po prostu mają zarabiać. Ten motocykl ma przynosić kasę, czyli szkoły nauki jazdy ten model kochają. A co jeszcze kochają w Kawasaki Z650 instruktorzy oraz kursanci? Kochają to, że ten motocykl jest jednym z najniższych motocykli w swojej klasie. Mamy tutaj 79 cm wysokości kanapy. Ta maszyna jest naprawdę bardzo niska. Oczywiście osoby wysokie będą tutaj narzekać, że ten motocykl nie jest dla nich. I tak faktycznie będzie. Wtedy zapraszamy do Z900, czy do Z1100, czy do innych motocykli. Natomiast osoby niskie bardzo często wybierając swój pierwszy motocykl, swojego pierwszego Nakeda, posiadając wzrost poniżej 1,65 m, nie mają za dużo wyboru i Kawasaki jest dla nich wtedy świetnym rozwiązaniem, ponieważ dostajemy wszystko, co potrzebujemy, a mamy ten komfort wąskiej kanapy. Zwróćcie sobie uwagę, przy moim 1,72 m stoję jakby pełnymi nogami na ziemi, a nogi są lekko ugięte, więc jest to rewelacja dla osób niewysokich, dla osób niskich. Daje to ten komfort poruszania się w mieście, pewnego i stabilnego podparcia nóg. Więc na pewno ogromny plus dla Kawasaki za wysokość siedzenia. Jeżeli chodzi o masę, wspomniałem, że motocykl schudł, motocykl stał się lżejszy. Waga teraz z pełnym zbiornikiem paliwa to jest 188 kg, więc jest bardzo przyzwoicie, jest spoko. Nie jest to najlżejszy motocykl w swojej klasie, bo tutaj Yamaha też dość mocno
dba o niską wagę swoich motocykli. A jeżeli chcielibyście zobaczyć film z MT-07, to zapraszamy do naszych wcześniejszych produkcji. Jest od Kawasaki troszkę lżejsza, natomiast na pewno kanapa jest wyżej środek ciężkości, co powoduje, że ten motocykl, to odczuwanie tej masy w czasie jazdy będzie bardzo dobre z uwagi na to, że ten środek ciężkości jest obniżony. Idąc dalej do parametrów tego motocykla. Wspomnieliśmy o silniku, oczywiście standardowo DOHC, 2 wałki rozrządu w głowicy, standardowo sprzęgło antyhoppingowe z 6-biegową skrzynią biegów. Jeżeli chodzi o, jak już mówimy o biegach, nie mamy tutaj quickshiftera. No i to trochę jest temat taki trochę smutny dla użytkowników Kawasaki, bo wszyscy już mają, a ja nie mam. No oczywiście przyczyną jest oczywiście przepustnica elektroniczna, której tutaj brakuje. Mam tutaj standardowe rozwiązanie linkowe, ponownie proste, łatwe i niezawodne. Natomiast nie ma elektroniki, która pozwoli zamontować fabryczny quickshifter. Taki quickshifter możemy sobie zamontować, natomiast jest to jakby tuning, jest to dodatkowy element, który raz, że będzie kosztował, dwa, że wymaga strojenia motocykla i tak dalej, i tak dalej. No i koszt tego po prostu będzie nieopłacalny. Natomiast uwaga, 2026 rok i model 650S przyniesie nie jakąś rewolucję, bo tam również przepustnica będzie mechaniczna, natomiast będzie już możliwość zamontowania quickshiftera działającego w górę, czyli nie będzie z uwagi na przepustnicę możliwości podbicia obrotów i nie zredukujemy biegu bez wciśnięcia sprzęgła, czyli quickshifter będzie, ale tylko w górę. Natomiast ten model, no niestety musimy tym sprzęgłem popracować i żyć z brakiem tego quickshiftera. Jeżeli jesteśmy przy quickshifterze, to przejdźmy sobie do elektroniki. Oczywiście ABS no to jest coś, co od lat jest obowiązkiem, więc o tym nawet nie będziemy specjalnie mówić. Model, kiedy się pojawił w 2020 roku, zaprezentowano tutaj kolorowy wyświetlacz z komunikacją z telefonem komórkowym. I jako już określano, to była jako super innowacja. Doskonale wiemy, że na tej aplikacji za dużo nie zobaczymy, za dużo tam się nam nie będzie wyświetlać, ale jest. I dalej w tym modelu jest to podtrzymane, możemy się komunikować z aplikacją Rider Logi i widzimy komunikaty, że ktoś dzwoni, że przyszedł jakiś SMS, a w samym telefonie możemy sprawdzić sobie jakieś podstawowe dane serwisowe motocykla, kiedy przegląd, kiedy wymiana oleju i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w 2024 roku pojawia nam się kontrola trakcji, która no na pewno bardzo, bardzo pomaga. Dla osób początkujących jest to fajna rzecz, poprawiająca bezpieczeństwo motocykla, poprawiająca jakby pewność prowadzenia, szczególnie tak jak wspomniałem, dla osób, dla których to będzie ich pierwsza maszyna, więc kontrola trakcji super. I w 2024 roku Kawasaki przeskokuje technologicznie Yamahę, która w swojej MT-7 kontroli trakcji nie miała aż do 2025 roku. Natomiast patrząc na dzisiejsze czasy, na 2025 rok, nie ukrywajmy, że ten motocykl już czasy świetności ma za sobą, więc super, że przeżywa odświeżenie, że przeżywa lift, że pojawi się w nowej wersji, bo faktycznie już to było wymagane, patrząc nawet po wynikach sprzedażowych, że faktycznie troszeczkę się ten motocykl, mimo jakichś pewnych poprawek, na rynku opatrzył, więc bardzo się cieszymy, że jego następca już się niedługo pojawia. Co do wyświetlacza, oczywiście wyświetlacz, tak jak często w motocyklach stosowany jest zabieg, wyświetlacz, który jest stosowany również w innych modelach, tak jak na przykład, czy praktycznie wszystkie 500 mają taki wyświetlacz, czy Versy z 650. Także możecie sobie zobaczyć ten wyświetlacz w naszych innych odcinkach z Kawasaki i zwrócić uwagę na to, że faktycznie ten wyświetlacz jest powielony w wielu modelach, więc tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o funkcję, to co według mnie powinno zostać dołożone, no to oczywiście temperatura powietrza, temperatura cieczy chłodzącej jest, temperatury powietrza nie ma, więc tak naprawdę tutaj za dużo się nie dzieje. Kontrola trakcji, którą możemy sobie sterować w dwóch poziomach, więc to też jest plus. Ta kontrola trakcji jest całkiem fajnie rozbudowana, że jest w jakikolwiek sposób regulowana, z możliwością oczywiście wyłączenia, więc jest to fajne. Często producenci idą po najniższej linii oporu i montując kontrolę trakcji po prostu robią ją w trybie on-off. I oczywiście przytrzymując dłużej
guziczek, możemy sobie zmienić tło, czy to będzie kolor czarny, czy to będzie kolor biały. Przytrzymując guziczek górny nie dzieje się nic, a przytrzymując guziczek środkowy, tutaj wyskoczy nam zaraz jakiś ładny kotek albo jakaś grafika. Natomiast oczywiście są tutaj również przełączniki na wyświetlaczu, którymi jakby zamiennie możemy przełączać sobie funkcje, tak jak guzikiem na kierownicy, a przytrzymanie dwóch guzików naraz pozwala nam wejść w to takie ukryte menu, gdzie możemy sobie włączyć Bluetooth, możemy sobie sprawdzić interwały serwisowe, zmienić, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, możemy sobie, tutaj lampka Shift Lamp, czyli lampka przekroczenia obrotów. Więc jeżeli chodzi o wyświetlacz, no fajerwerków nie ma, ale jest ładnie, jest estetycznie, jest kolorowo. Sama jakość wykonania, jak to na Kawasaki przystało, jest bardzo poprawna. Fajna kanapa, tutaj nic nie trzeszczy, te plastiki ze sobą fajnie współpracują. Tutaj te osłonki boczne, no jakby wyglądają bardzo dobrze. Zawieszenia, oczywiście nie spodziewajcie się żadnej regulacji. Tutaj oczywiście Kawasaki jako jedno z ostatnich motocykli, klasyczne zawieszenie, nie ma tutaj upside downa, bez regulacji, jakieś chyba 12 cm skoku. Jeżeli chodzi o tylne zawieszenie, to tutaj nie mamy żadnej regulacji, więc też amortyzator jest podstawowy, też jakieś 13 cm skoku, ale bez regulacji. Co do opon, 160 z tyłu, więc fajna taka poręczność motocykla przy przeprowadzaniu z zakrętu w zakręt w mieście. Natomiast oczywiście jak ktoś chciałby mieć taki mocny, solidny, napompowany motocykl, no to na pewno 180 wyglądałaby troszkę poważniej. Dlatego patrząc na konkurencję, ten motocykl jednak jest troszkę taki mniejszy z uwagi na tą wąską oponę. Takie może też robić wrażenie. Podsumowując, Kawasaki Z650. Bardzo prosty, bardzo przyjemny, bezawaryjny motocykl dla osób początkujących. Maszyna świetna na początek, z fajną charakterystyką pracy silnika dwucylindrowego, która nie zaskoczy Cię jakąś potężną mocą, nie przytłoczy Cię swoim energicznym takim pazurem, nie wyrwie Ci się spod tyłka, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce, to może to zrobić, więc na pewno maszyna, która przysparza pewnego rodzaju emocje, natomiast te emocje są w 100% do okiełznania. Więc na początek, jako pierwsza maszyna dla osób przede wszystkim niskich, no i dla osób, które cenią w motocyklu wysoką jakość wykonania, dobrą trwałość, no i to, żeby maszyna jakby była z niskim kosztem eksploatacji oraz z niskim kosztem serwisu. Dziękujemy za oglądanie. W następnym tygodniu zrobimy sobie pewne porównanie i sprawdzimy, jak te nakedy wypadają, jak japońskie nakedy wypadają porównując ze sobą, czyli porównamy sobie Kawasaki, porównamy sobie Suzuki i porównamy sobie Yamaha i zobaczymy, który z tych motocykli aktualnie na rynku jest motocyklem, który jest najlepszy. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.